Drogi widzu, jeśli film Ci się spodoba, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw lajka pod tym filmem oraz napisz komentarz. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Boruś. W poprzednim filmie omówiliśmy sobie historię I wojny światowej. Dziś omówimy sobie historię Prus, a dokładniej zachodnich ludów pruskich i ich terenów. Pomysł na ten odcinek podsunął mi jeden z widzów, więc możecie pisać komentarze z propozycją na film. Jeśli będzie ona ciekawa, to jest szansa na odcinek oparty na tej propozycji. Na sam koniec wstępu przedstawię zwycięski komentarz ostatniego tygodnia, który się wyświetla. Jego autorem jest użytkownik Elite Predator. A teraz przejdźmy do odcinka. Historię Prus zaczniemy omawiać w około IX wieku, kiedy Prusowie osiedlili się na stałe nad południowo-wschodnim wybrzeżem Bałtyku. Na samym początku powiedzmy sobie nazwy plemion pruskich zamieszkujących tereny od wschodniego brzegu ujścia Wisły do zachodniego wybrzeża Niemenu i od północnej granicy Mazowsza do wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku. Są to kolejno od zachodu Pomezania, Pogezania, Galindia, Sasina, Warmia, Barcja, Sambia, Natangia, Nadrowia, Sudawia i Skalowia. Na powiedziane tereny dzisiejszej Warmii i Mazur oraz Kaliningradu Prusowie przybyli najprawdopodobniej z głębi kontynentu, a dokładniej z północnych wybrzeży Wołgi. Jedynym ich większym miastem było Truso, położone na terenie części dzisiejszego Elbląga. Wiemy o tym, ponieważ w Elblągu odkryto mnóstwo śladów pruskiej cywilizacji, określanej jako pochodzące z IX i X wieku. Zacznijmy od tego, że gdy w IX wieku na wschód od Prus powstała Ruś Kijowska, a potem w X wieku na południe od nich powstało państwo polskie, Prusowie znaleźli się w trudnej sytuacji, gdyż ich plemiona były o wiele słabsze militarnie i słabiej rozwinięte od tych krajów. Prusowie, będący poganami, byli także otoczeni ze wszystkich stron krajami chrześcijańskimi, co pogarszało ich pozycję na arenie międzynarodowej. Prusowie przez następne 2 stulecia atakują chrześcijańskie ziemie i sami bardzo powoli rozwijają cywilizację na swoich terenach. W międzyczasie, w roku 997 zamordowali na swoim terenie pokojowo nastawionego i szerzącego wśród ludów pruskich religię chrześcijańską świętego Wojciecha, czeskiego misjonarza, który służył ówczesnemu polskiemu władcy Bolesławowi Chrobremu. Po okresie około 200 lat na ziemię pruskich plemion z polecenia księcia Mazowsza Konrada Mazowieckiego, którego księstwo najeżdżali Prusowie, wkroczyły wojska zakonu krzyżackiego. Podczas zajmowania terenów pogańskich Prus, krzyżacy mordują ludność pogańską z terenów Prus i zajmują całe Prusy. Terror zakonu krzyżackiego na ziemiach pruskich trwa przez około 200 lat, aż do czasu założenia Związku Pruskiego w roku 1440. Potem w roku 1454 wybucha wojna 13-letnia pomiędzy Krzyżakami a Polakami, trwająca do roku 1456, kiedy podpisano w Toruniu umowę pokojową. Część ziem pruskich wpada w ręce zwycięskiej Polski, jednak większość plemion zachodnich Prus nadal jest objętych władzą krzyżacką. Trwa to do roku 1525, kiedy krzyżacki władca Albrecht Hohenzollern składa hołd pruski polskiemu władcy Zygmuntowi Staremu. Wówczas całe państwo krzyżackie staje się lenem Królestwa Polskiego, a więc Prusowie są w trochę lepszej sytuacji. Następnie, około 100 lat później, od roku 1655 do 1660 trwa potop szwedzki, podczas którego ginie mnóstwo Prusów, a cała ich zabudowa i infrastruktura zostają poważnie uszkodzone. Po tym wydarzeniu władzę nad większością ziem pruskich przejmuje Brandenburgia, która adoptuje nazwę Prusy i zmienia nazwę swego kraju na Królestwo Prus. Następnie w roku 1772 reszta terenów Prusów trafia pod władzę Królestwa Prus wskutek pierwszego rozbioru Polski. Następnie przez około 150 lat Prusy, a potem Niemcy władają całymi Prusami i rozbudowują takie miasta na ich terenie jak Olsztyn, Elbląg i Królewiec, czyli dzisiejszy Kaliningrad. Potem w roku 1914 Rosjanie wkraczają na tereny Prus, gdzie dochodzi do bitwy pod Tannenbergiem Rosjan z Niemcami, wskutek której Rosjanie wycofują się z terenów Prus.
Po zakończeniu I wojny światowej Prusy nadal są niemal całkowicie pod kontrolą Niemiec, poza kilkoma wsiami, które zdobyła Polska podczas plebiscytu, oraz okręgu Kłajpedy, który został przyłączony do Litwy. Jednak już w roku 1939 także te tereny Prus trafiają w ręce Niemiec. Prusy w całości należą do Niemiec do roku 1944, kiedy region ten zdobywa Armia Czerwona. Po zakończeniu wojny w 1945 roku Prusy zostają podzielone na dwie części. Jedna, większa i południowa, trafia pod władzę Polaków, a mniejsza, północna, pod władzę Rosji Sowieckiej, która przy okazji zmienia nazwę stolicy Prus z niemieckiego Królewca na rosyjski Kaliningrad. Taki podział Prus trwa do dziś, a choć na terenie tzw. Prus nie mieszka już praktycznie w ogóle ludność pruska, to jednak w kartach historii ta nazwa tego regionu zapisała się na stałe. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w następnym filmie. Tymczasem żegnam się z Wami, niech zdrowie Wam dopisuje i do następnego materiału. Cześć!